Good morning, all. Good morning. How is everyone today? Good morning on this amazing Monday morning today. I hope that you are great. Some of you have a day off today, so maybe you will come, maybe you will not. If you're watching this later, good morning to you too. So how is everyone? And good morning, Pav. Good morning. How is everyone? So today is Halloween, and today some of you will probably go out, or you went out on the weekend, but some of you don't and stay at home. And of course tomorrow is a bank holiday, so you have a long weekend. I wonder if anyone took a day off today and stayed at home. Of course, in Poland we celebrate in a different way. It's a different kind of holiday, and I am sure that some of you are very busy with your families and with some of your responsibilities and things that need to be done. So let me know in the comments what you've been up to, and how are you spending today and this longer weekend, if you have a longer weekend, or you might not. So I have a day off tomorrow too. In Portugal here, there is a bank holiday on the 1st of November, but people don't have a big celebration. It's not a celebration, but they don't have a big ceremony like in Poland, not on the cemetery. People would go to cemeteries and clean the graves and everything, but they don't have the mass, and they don't have that. And also they celebrate Halloween as well. It's not in their tradition in Portugal, but they do have parties on the weekends. And this past weekend there were a lot of parties everywhere. People were dressed up and going out on to their party. So it is usually something going on there, and quite often we have some kind of parties, especially for kids. You can see kids also dressed up on the streets. They have their own celebrations at school, or they go from house to house also to ask for sweets, which is nice. But of course, we here learn English, and we have I prepared some of the things connected to Halloween today and to some of the celebrations. Moi drodzy, dzisiaj jest Halloween i oczywiście będziemy mieli lekcję dzisiaj, która dotyczy Halloween, która dotyczy najbardziej nawiedzonych miejsc w Wielkiej Brytanii. Powiemy sobie o 3 takich miejscach, będzie słownictwo, będą teksty do tego i będzie również gramatyka. Będziemy mówić o wyrażeniu mówi się, że lub że ktoś jest posądzony o coś, i będzie o wiedźmach, dlatego mój kapelusz, ale zaraz go zdejmę, bo mi on przeszkadza. I dzisiaj będziemy właśnie mówić o tym. Oczywiście jutrzejsze święto w Polsce jest obchodzone inaczej, i na blogu, jeżeli chcielibyście sobie, bo już mówiliśmy, były już lekcje na temat i święta zmarłych, i jak mówić o śmierci, takie dosyć ważne i poważne tematy. Jeżeli chcielibyście sobie przypomnieć, to podsyłamy link w komentarzu do postu blogowego, gdzie macie
i wideo, i nagranie głosowe, i listę słówek, i jak opowiedzieć o święcie zmarłych w języku angielskim. Jeżeli mielibyście ochotę na to spojrzeć, to zapraszam. Również jest lekcja o Halloween, zaraz Wam też podeślę, bo pozamykałam sobie oczywiście pewne rzeczy dzisiaj, ale zaraz Wam podeślę link, jeżeli chcielibyście też trochę słownictwa o tym, jak mówić o Halloween i z czym to, jak powstało to święto i tak dalej, to również zapraszam na bloga. A dzisiaj co będziemy mówić? Dzisiaj będzie trochę słownictwa o tym, jak mówić nawiedzony, nawiedzona i tak dalej. Będzie trochę wiedzy na temat Wielkiej Brytanii, bo są to miejsca, które są mało znane, przynajmniej wśród osób, które tam nie mieszkają. No i oczywiście gramatyka o tym, jak mówi się, że, bo to kiedy mówimy o nawiedzonych miejscach, czy jakichś takich różnych zjawiskach, to też nie mówimy, że tak jest, tylko że mówi się, że. A więc o tym dzisiaj sobie powiemy. Good morning, Izabela. Hello. Thank you very much. Okay. Więc zanim zaczniemy, mam dla Was parę rzeczy. Przede wszystkim, moi drodzy, to jest ostatni tydzień zapisów na Bootcamp. To jest ostatni tydzień zapisów, to są ostatnie chwile, kiedy możecie się na kurs zapisać. Jeżeli chcecie przystąpić do kursu, to naprawdę nie ma co zwlekać. Więc mamy dla Was godziny poranne i wieczorne. Jeżeli chcecie przysiąść w ciągu, listopad to jest taki miesiąc, gdzie się mało dzieje, w zasadzie, wiecie, no oprócz tego tam jeszcze jest po drodze jedno święto, ale tak naprawdę to miesiąc jest dosyć nudny, więc jeżeli chcecie sobie w te długie zimowe, jesienne wieczory przystąpić do czegoś, co Was rozwinie, popracować nad własnymi umiejętnościami, przycisnąć trochę z angielskim, to na pewno Bootcamp będzie odpowiedni dla Was. Bootcamp jest też dla osób, które zmagają się z barierą językową, czyli jeżeli się denerwujecie, jesteście troszeczkę tacy, idzie Wam ta rozmowa z oporem, stresujecie się, pocą Wam się ręce przy rozmowie, to jest na pewno kurs dla Was. Kurs jest też dla tych, którzy języka się uczą już dosyć długo, ale nadal nie potrafią mówić. To jest też częste u naszych uczniów, że uczycie się bardzo dużo, uczycie się, czytacie, robicie ćwiczenia, oglądacie śniadania, oglądacie webinary, jesteście na takich właśnie tego typu rzeczach. Chodzicie na kursy przeróżne, byliście już na wielu kursach i nadal przychodzi Wam rozmowa z trudnością, czyli nie macie wyrobionej płynności. To jest również kurs dla Was i kurs dla tych, którzy chcą porozumiewać się płynnie i bez stresu. Znowu ten stres sobie redukujemy i pomagamy Wam przełamać bariery i również jeżeli już porozumiewacie się w miarę dobrze, w miarę już Wam ta konwersacja idzie, jesteście na wyższym poziomie, jeżeli jesteście na takim poziomie, gdzie już naprawdę jesteście płynni, ale potrzebujecie kontaktu z językiem, potrzebujecie popracować nad pewnymi rzeczami, chcecie sobie porozmawiać, chcecie mieć kontakt z angielskim codziennie, to też jest kurs dla Was. Bootcamp przełamuje barierę, daje Wam kontakt codziennie przez miesiąc z językiem. Tak naprawdę kurs jest, lekcje są 5 razy w tygodniu, ale jeszcze jak macie zadane do domu na weekend, no to jeszcze macie kontakt w weekend, więc to jest naprawdę codzienny kontakt, troszeczkę, po troszeczku, nie cały dzień oczywiście, raz dziennie 45 minut, to naprawdę nie jest dużo, ale robi różnicę. Wyrabia Waszą płynność, poszerza Waszą wiedzę i wyrabia nawyk codziennej nauki, jeżeli Wam tego również potrzeba. Więc już Wam podsyłam link do zapisów. Jeżeli chcecie się zapisać, to przez stronę lub możecie bezpośrednio do mnie napisać. I jeszcze jedna rzecz. Mamy nowy webinar. Mów po angielsku płynnie i z pewnością siebie.
Webinar odpowie też na pytania, dlaczego nie mówisz po angielsku i jak to naprawić. Czyli nawet pomimo nauki, jeżeli nadal nie mówisz po angielsku, jak uczyć się języka, aby mówić, jak sobie ułożyć naukę, aby mówić, z czego powinna się składać Wasza nauka i jak pracować nad płynnością i biegłością. Odpowiemy sobie też na pytanie, co jest za różnica między płynnością a biegłością, bo jest różnica. I przyjrzymy się temu, jak wyrobić sobie płynność. Nie zawsze chcecie być biegli, nie zawsze jest to potrzebne. Jeżeli chcecie być biegli, to też odpowiem na to pytanie. Przeważnie większość z Was chce być płynna w języku angielskim i nad tym temu się przyjrzymy. Więc znowu podsyłam link do zapisów. Czemu ja sobie to wszystko pozamykałam? Słuchajcie, no nie wiem. To jest to chyba, dobra. I już Wam to wrzucam w komentarz. Zapraszam do... i 2 listopada o 20 będziemy się widzieć na tym webinarze. No i ostatnia rzecz, zapraszam również na Instagrama okenglish.pl, to jest nasza oficjalne konto. Jeżeli chcecie do mnie dołączyć prywatnie, to możecie również. Ja w zasadzie wrzucam bardzo różne rzeczy u siebie na Instagramie. Ja prowadzę bloga podróżniczego, więc trochę jest o podróżach, ale też różnych o innych rzeczach, także wpadajcie, chętnie się z Wami również tam zobaczę. Dobrze, jak kto to do nas dołączył tutaj? Good morning Magdalena, Monika and a second Monika. Oh, Halloween hello Halloween fans. Good morning all Halloween fans. I am so glad that you are here because today we are going to talk about Halloween. The first question for you is, do you believe in ghosts? Good morning, Patricia. Good morning. So, the first question is, do you believe in ghosts? Let me know in the comments. Do you believe in witches? Do you believe in witchcraft, maybe? So, I must say, I do believe in ghosts. And I am afraid of ghosts. I am kind of scared of them. And I heard a lot of ghost stories and from people who had experiences with ghosts. And I am afraid. So, for example, when I watch horror movies, nothing scares me like ghost stories. Really, I am really always very scared of that. So, the witches, I think, when it comes to witches, I think there was a reason why this whole thing was going on, why the legend and everything. I think witches were just smart women who used to live in the past, and people were afraid of them, of them taking over the power in the country and so on, and that's why the whole legend was created. I not necessarily believe in witchcraft and magic and all that, but ghosts I do believe. Patricia says, I don't believe in ghosts. Isabella, yes, I think they are between us everywhere. Yes, there is something about it. I don't know, guys. I think they probably are. I don't know. There are so many haunted places, and people say that they've seen them. I don't know. There must be something about this, of course. Okay, so. The most haunted places in the UK. Od razu mówię, że haunted oznacza nawiedzony. Haunted oznacza nawiedzony. Haunt, nie hunt, bo hunt to jest polować, a haunted, tak? Mamy AU, które się wymawia trochę takie jak właśnie pomiędzy A i U. Haunted. The most haunted places in the UK, we are going to talk about that in a moment. So, Patricia says she's a witch. I think every woman is. Monica, I believe in haunted, abandoned houses.
Yes, they have their spirits and ghosts, I think. Magdalena says, I believe in ghosts. I love reading books about ghosts and witches. I do also read some books, but I don't read documentary books, but I read like fiction. So I love Stephen King, for example, so paranormal things, and also he writes about some ghosts and things like that. So I like reading about that too. And of course, ghosts. Yes, I love watching horror movies. And my favorite, if you like ghost stories, and if you like horror movies, so this is not a movie. This is a TV show. It's called The Haunting of the Hill House, I think. It's on Netflix. If you haven't seen it, it's really good. Very good. It's very scary and really, really good. Of course, watch it in English. I would like you to watch it in English. It's an extra practice for you, but it's really scary, I'm telling you. I had problems with sleeping after that. It's not violent, czyli nie ma tam przemocy. It's not violent, but it's about ghosts, and it's really, I'm telling you, you will not sleep after that. So I don't know if you want to watch it, but it's good. Okay, Marek says it's Edinburgh. We don't have Edinburgh here. We have 3 other places. Because there are many. The UK has many haunted places, and there is, if you look it up on the internet, you will find a lot of haunted places. Because it's an old country, they had a lot of kings that were killed, lots of wars and lots of legends also. So there are a lot of places, and Edinburgh probably has a lot of ghosts, I'm sure. But I don't have Edinburgh here. The X-Files is one of my favorites. So Archiwum X, jeżeli jesteście zainteresowani, to X-Files, the X-Files. So Monica likes X. I remember I watched this as a child, and I was very scared of that. Magdalena says loves Stephen King's books. I love Stephen King. He's the master of horror. I love it. Okay, so the first one is called Pluckley Village. Okay, in Kent. Kent, I think it's somewhere in the south. I don't know. So it's called Pluckley Village. All right. So let's have a look. What happened in Pluckley Village? So in Pluckley Village, there are 12 to 16 ghosts, they say, apparently. And sorry, the beginning is from the previous slide. Ignore that. Amongst Pluckley's numerous ghostly tales is that of the watercress woman, who witnesses have reported to have seen sitting on Pinnock Bridge smoking her pipe. The elderly woman was well known in the village for making a living gathering watercress from the river and selling it to the villagers. It is said that one evening after drinking, she fell asleep and her pipe dropped on her clothing. Within moments, she was consumed by the flames. She is believed to still haunt Pinnock Bridge, with some witnesses describing a faint pink glow which hovers in the air above the spot where she died. Okay? Pierwsze zdanie z tego paragrafu, zignorujcie to, nie skasowałam tego z poprzedniej lekcji. Nieważne, never mind. Okay, so amongst, czyli pomiędzy. Amongst Pluckley's numerous ghostly tales. Okay? Ghostly tale to jest opowieść o duchach. Tale to jest opowieść. Fairy tale to jest bajka.
na przykład, tak? A tutaj mamy ghostly tale, czyli opowieść o duchach, czyli pomiędzy tymi wieloma opowieściami o duchach mamy watercress woman. Watercress, o ile pamiętam, to jest rzeżucha, czyli mamy kobietę rzeżuchę, jakby, ale ona nie wygląda jak rzeżucha, tylko ona słynęła z tego, że zbierała rzeżuchę i sprzedawała ją mieszkańcom wioski. So here we have, she made a living. Okay? Mamy takie wyrażenie, making a living. To make a living to jest zarabiać na życie. Zamiast earning money możemy powiedzieć make a living. Make a living jest często wyrażeniem, które używamy, kiedy mówimy o czymś trudniejszym, kiedy to zarabianie pieniędzy sprawia nam trochę trudności. Takie, no u nas też w zasadzie się mówi, muszę zarobić na życie i nie jest to może do końca pozytywne. To oznacza, że naprawdę muszę się gdzieś tam postarać, żeby te pieniądze otrzymać. Czyli ona była znana, was well known in the village for making a living gathering watercress. Czyli ona była z tego znana, że zbierała rzeżuchę from the river. To be honest, I am not really sure if watercress is rzeżucha. I think it is, but not 100% sure. So some plants she was gathering. So one day she was standing on a bridge in Pluckley village. So she was standing on a pin-up bridge and she was smoking her pipe. Okay, she was smoking her pipe. Pipe to jest fajka. And the pipe dropped on her clothing, and within moments she was consumed by the flames. Bardzo ładne wyrażenie. Consume by the flames. Consume by the flames, czyli skonsumowana przez płomienie. Consumed by, she was consumed by, została skonsumowana by the flames. Flame to jest płomień. She was consumed by the flames. Bardzo ładne określenie na to, że się po prostu spaliła. Czyli możemy powiedzieć she was burnt, jest ok, ale też możemy ładnie powiedzieć she was consumed by the flames. She is believed to still haunt Pinnock Bridge, with some witnesses describing a faint pink glow which hovers in the air above the spot where she died. Haunt, to mówiliśmy haunted, to jest nawiedzony, a haunt to jest nawiedzać. Czyli ona nadal nawiedza ten most, gdzie świadkowie mówią, opisują, że jest jakaś różowa poświata, która wisi w powietrzu. Pink glow to jest takie światło, taka poświata różowa. Hover to jest wisieć gdzieś w powietrzu. Hover in the air, wisieć w powietrzu. Hover in the air above the spot where she died. Okay, so we have one of them, Pluckley village, where we have 12 to 16 ghosts, a lot of ghosts. There's something about the village where there are so many ghosts. Patricia says, unfortunately, I don't like horror movies and horror books. I'm scared of them. I like Harry Potter books and movies. Well, it's about magic too, right? I know many people don't like horror movies. It's okay. It's fine. It's a matter of taste. I love it. I do like that. Although probably if you watch too many, it's not good for you. But Isabella, I have families in Edinburgh, beautiful country. I've never been to Scotland. If you imagine, I lived in the UK for 11 years. And I have never been to Scotland. I need to fix that.
And Monica says watercress is rukiew wodna. Okay, thank you very much. I don't know why I thought it was rzeżucha. So rzeżucha is probably maybe similar, I don't know. Okay, so we had Plakli village. Now we have Blickling Hall in Norwich. Okay, beautiful. Look at that. It's a beautiful house. It's a palace. Okay, and some very important people lived in that palace. So let's find out who that was. So Blickling Hall was a home to Anne Boleyn. It is said that she haunts the palace. Anne was infamously beheaded by her husband, King Henry VIII, after failing to give him a son and heir to the throne. On the 19th of May each year, the anniversary of her death, Anne is said to return to Blickling Hall. Arriving in headless horse-drawn carriage, she is dressed all in white and glides into the hall, roaming the hall until the sun comes up. So everyone knows Anne Boleyn, I think. We all had it in history lessons. We know that she used to be she was a wife to Henry VIII, and she was beheaded. She was infamously beheaded. Infamously może nam się pomylić, bo bardzo często znamy słowo famous, czyli sławny. Natomiast tutaj infamously oznacza bezecnie, podstępnie. Infamously beheaded. Beheaded, czyli ścięta została. Tak? Została obcięta jej głowa. Behead oznacza obciąć głowę. I jest to czasownik. Beheaded by her husband, King Henry VIII. So, Anne is said to return to Blickling Hall. Now, tutaj przyjrzymy się za chwilę tej konstrukcji. Anne is said to, czyli mówi się, że Anna wraca do tego pałacu. Zobaczcie, u nas trochę inaczej się mówi, tak, że kiedy chcemy coś takiego opisać, mówi się, że coś tam się dzieje, a tutaj zaczynamy od podmiotu. Anne is said, czyli mówi się, że Anna, tak naprawdę. So, she comes to the palace in a headless horse-drawn carriage. Now, headless to jest bez głowy, horse, koń, drawn carriage, czyli ciągnięty powóz. I to oznacza, że to jest powóz ciągnięty przez konie bez głów. Very scary, don't you think? It is a very scary picture if you imagine that. Then she roams the halls of the palace. So she just walks around the halls there inside. And she does it until the sun comes up. So until the sunrise, until the morning. Now, this important part here is we have to remember that there is a construction as Anne is said to do something, but we will have a look in a moment at that as well. So, I think Anne Boleyn, there are a lot of legends about her. I think because her life ended in a very, very sad and tragic way. So in the UK there are a lot of places where people say that they see her or they saw her there. There are the Tower in London. People say that they see her there because that's where she was imprisoned in that tower. So a lot of legends with her. So this one in Norwich is yet another one. Okay, and we have the last one. The last one is Pendle Hill in Lancashire. Przy okazji sobie możemy powiedzieć, jak się wymawia pewne nazwy hrabstw w Wielkiej Brytanii. Zobaczcie, tutaj na slajdzie mamy Lancashire. To nie jest Lancashire, tak jak na przykład we Władcy Pierścieni, tak? Mówią Shire. Natomiast
w brytyjskim angielskim tak się tego nie wymawia. Mówimy Lancashire. Nie Lancashire. Pendle Hill in Lancashire. So what happened there? Oh my gosh, look at this picture. So this picture is actually from a movie that was inspired by the events in the Pendle Hill. So 12 women in Lancashire were accused of witchcraft and were to become the most famous witches in Britain. They were put on trial at Lancaster Castle in 1612 for the murder of up to 10 people, and 10 were found guilty. Pendle Hill is said to be the home to the restless spirits of the witches, who are buried there overlooking the village of Newchurch. The witches are also said to haunt the villages that lie in the hill's shadow. So 12 women in Lancashire were accused of witchcraft. So to be accused of, być oskarżonym o coś. So they were accused of witchcraft, czary. So witchcraft is when we use magic to put a spell on someone. And of course they became the most famous witches in Britain. Witches, witch, czyli wiedźma, witches, wiedźmy. So they were the most famous, or they are the most famous witches in Britain. They were put on trial at Lancaster Castle in 1612. So put on trial, zostać postawionym przed sądem lub zostać postawionym przed sądem. So they were accused of murdering up to 10 people, and 10 of the witches, 10 of the women were found guilty. So 10 of them were found guilty, czyli zostały uznane za winne. 12 of them there were, and 10 of them were found guilty, 2 were found innocent. So Pendle Hill is said to be the home to the restless spirits of the witches. Restless spirit, niespokojny duch. So in the Pendle Hill, they are buried there, and it is said that they haunt that place. And they are buried overlooking the village, być pochowanym z widokiem na coś. Overlooking, czyli z widokiem na te wioski. The witches are also said to haunt the villages, czyli mówi się, że one nawiedzają wioskę. I tutaj w tym fragmencie mamy dwa przypadki, o których już mówiłam. Pierwszy jest Pendle Hill is said to be the home, czyli mówi się, że Pendle Hill jest domem tych niespokojnych duchów. It is said to be the home. Now, the witches are also said to haunt the villages, czyli mówi się, że wiedźmy nawiedzają te wioski. So, 2 of these cases we have here. So let's have a look at the phrases to talk about haunted places or haunted people too. So a ghost of someone to jest duch kogoś. A ghost of the witch comes here every night. Można powiedzieć, jeżeli chcecie sobie to zrobić z apostrofem, czyli tak jak czasami nas w szkole uczą, i to jest dosyć częste, możemy powiedzieć the witch's ghost. Też można powiedzieć w ten sposób. Częściej mówi się a ghost of someone, dlatego że być może, bo to odnosimy do rzeczy, które nie są do końca ludźmi, a tutaj mamy ghost. W ten sposób można tak powiedzieć. Nie o wszystkim możemy tak powiedzieć, że coś należy do czegoś, natomiast tutaj akurat tak. I można też powiedzieć the witch's ghost. A ghost of the witch comes here every night. To haunt something oznacza nawiedzać coś. To haunt something, nawiedzać coś. The ghost haunts this castle, czyli duch nawiedza ten zamek. To be haunted oznacza być nawiedzanym, tak? Czyli tutaj mamy
Wcześniej mieliśmy czasownik haunt, a tutaj mamy haunted z końcówką ed. Czyli powiemy this village is haunted by ghosts. Haunting to jest nawiedzenie. There was a famous haunting of a village. Tak? Haunting też będzie oznaczało, że jest nawiedzenie kogoś, jeżeli ktoś jest opętany, my mówimy, tak? Opętany przez demony na przykład. Bardzo często słowo haunting jest w tytułach filmu. Są tytuły na tam opętanie kogoś tam, albo nawiedzenie jakiejś wioski i tak dalej. Będzie to słowo haunting. So there was a famous haunting of a village, czyli było prawdopodobnie jakieś duchy nawiedzały wioskę. Możemy też powiedzieć haunting of a person, na przykład haunting of a little girl in the village, tak? Czyli opętanie w tym momencie, nie nawiedzenie, tylko opętanie. A witch to jest wiedźma, there are witches living in this forest i witchcraft to są czary. She was accused of witchcraft, czyli ona została posądzona o czary. So, one more time, a ghost of someone, duch kogoś, to haunt something, nawiedzać coś, to be haunted, być nawiedzanym, haunting to jest nawiedzenie, a witch, wiedźma i witchcraft, czary. Alright? Good morning, Marzena, good morning, good morning. So, wróćmy sobie do tego, jak to się mówi. Mówi się, że. Okay. So, this is not so complicated. There are two cases. Mamy tutaj dwa przypadki, jak możemy to powiedzieć. Jeden jest prostszy, drugi jest trudniejszy. Prostszy to jest it is said that. Mówi się, że. It is said that this castle is haunted. Czyli mówi się, że ten pałac jest nawiedzony. It is said that, czyli to nam się nie zmienia. Można też powiedzieć, tak przy okazji, można też powiedzieć, że na przykład it is believed that, czyli wierzy się, że. Mówi się, że dodaje się podmiot do tego, na przykład this castle i reszta zdania. W zależności co chcecie powiedzieć. Na przykład w poprzednim było, że proste zdanie, że ten pałac jest nawiedzony. Czyli is haunted. Is i przymiotnik. Natomiast możemy też powiedzieć trochę inaczej. Możemy sobie dodać jakiś inny czasownik. Na przykład it is said that the witch comes here every night. Czyli znowu it is said that, tak? Mamy pierwszą część zdania, później podmiot the witch, czyli wiedźma i reszta zdania. Co chcemy powiedzieć? Że ona tu przychodzi codziennie, czy tam co noc. Comes here every night. Next one is a little bit more difficult, czyli tutaj mamy trochę trudniejsze zadanie, to jest dokładnie to samo tłumaczenie, że mówi się, że, tylko trochę inna, bardziej skomplikowana konstrukcja. I tutaj zaczynamy od podmiotu, czyli zaczynamy na przykład od this castle. Później dajemy czasownik to be. I tutaj możemy go zamienić w jakikolwiek czas chcemy. Czyli na przykład, tak jak w pierwszym przykładzie, this castle is said, czyli mamy is, czas teraźniejszy, lub możemy też powiedzieć w czasie przeszłym was. Czyli wracając do naszej konstrukcji, podmiot to be w jakimkolwiek czasie, said to się nie zmienia, to i bezokolicznik. Czyli the castle is said to be haunted. This castle mamy podmiot. Is said mamy kolejną część zdania. Is nasz czasownik to be. Said, który nam się nie zmienia. To be, czyli mamy to i czasownik bezokolicznik. Be haunted, przymiotnik, reszta zdania, cokolwiek tam chcemy postawić. Kolejny przykład. Anne Boleyn was said to give birth to a daughter. Czyli mówiło się, że. Nie, że mówi się, że, ale mówiło się, że. Anne Boleyn was said, czyli mamy
An jest naszym podmiotem, was jest naszym czasownikiem to be w czasie przeszłym, said nam się nie zmienia, to give birth. To i give birth jest naszym bezokolicznikiem. Anne Boleyn was said to give birth to a daughter. Dwa przypadki, kiedy używamy mówi się, że. Jak używamy mówi się, że. Pierwszy, bardzo prosty. It is said that, podmiot, reszta zdania. Drugi, bardziej skomplikowany, podmiot to be w odpowiednim czasie, said to bezokolicznik. Trochę dużo, żeby zapamiętać, ale przeważnie właśnie w takich historiach, gdzie się dzieje coś, być może, zresztą mówiliśmy już o tych konstrukcjach wcześniej, ja lubię to przypominać, bo jak przypominamy, im częściej przypominamy, tym sobie zapamiętujemy bardziej. Przy rzeczach, kiedy używamy, przy właśnie legendach takich w tym stylu, gdzie coś nie jest do końca udowodnione, lub w prasie, bardzo często w prasie będziemy mieli tą konstrukcję, kiedy na przykład ktoś jest o coś oskarżony, ale nieuznanym jeszcze winnym czy niewinnym, więc możemy powiedzieć, że mówi się, że albo wierzy się, że ta osoba coś tam zrobiła i trochę się zabezpieczamy, żeby nie oskarżać kogoś o coś, o co nie zrobił. Więc bardzo często zobaczymy ten przypadek właśnie w prasie i w wiadomościach. Okay, so tell me, would you like to visit a haunted place? Would you like to visit a haunted place? I wonder if you'd like to go somewhere and spend a night somewhere in some haunted place. Let me know in the comments if you'd like to go, or maybe you've been to a haunted place. So they're in the UK and actually in the United States as well. I think in Poland it's not so common. People don't really do it, but in the US and in the UK, people actually pay money to go and stay for a night in a haunted place. It's a tourism thing, if you believe it or not. I have my best friend from the UK. She actually is visiting me right now. She loves ghosts and she loves all the paranormal stories and everything. And I remember she used to go to a haunted place. She was paying money to go to stay in a haunted place for a night. So it's kind of a fun thing for her to do. Very strange. I don't know actually if I would like to, because I am so afraid of ghosts that I think that would not be very good for me. So what are you saying? Patricia says yes, of course. Marzena says maybe during the night. At night, I would be scared a lot. Yes, I completely agree. I would be too. Isabella, I don't know. I don't like dark. Yes, Monica says no chance. No money can convince me to spend a night in a haunted place. I don't know. I think I would not. I don't think I would do that. I would definitely not sleep there. I saw too many movies. I think, oh gosh, I don't know. I was at night visiting in Książ Castle. It is said to be haunted by Princess Daisy. Okay. Did you see any ghosts, Patricia, when you were there? I met a few ghosts in a hospital in the past. Marzena, really? Oh my gosh. Was it scary? Oh, tell us about it. I would like to know more about that. That sounds really, really scary, but also really exciting. Okay. Yeah, really. Yeah, I don't know. I think I would just faint if I saw a ghost. I think maybe if it was a friendly ghost, then yes, but I don't think I want to see anything like that. Okay, guys. So let's do a quiz. Okay, let's do a quiz. So the staff organized it. Awesome. Okay, so guys, nawiedzony to
Spirited, haunted or ghosted. Andrzej says, I spent the night in a terrifying dark room because there was no electricity. A neighbor with a bottle haunted me. Oh my gosh, Andrzej, that sounds really scary and really like a proper horror movie. There are a lot of ghosts where people die. Yes, for sure, Marzena. Yes, absolutely. Isabella and Patricia. Yes, that's easy, right? Marzena. Very good, of course. B is the correct answer. Haunted is nawiedzony. Of course, we used it very well done, Andrzej. We used this word a lot today, so it is nawiedzony. Very nice. Good job, good job, good job. Next one. Mówi się, że ta wiedźma nawiedza wioskę. It is said that the witch haunts this village, or the village. The witch is said to haunt the village. It is said to the witch that she haunts the village. Or A and B are correct. So this time you have a few things to think about here. So what do you think? Which one is correct? I wonder if you can guess that. A little bit confusing. I did it on purpose, of course. Monika was first. Well done. Anyone. Patricia. Anyone. Magdalena. Very well done. Good job. Yes, Paf. Good job. Yes, A and B are correct. Możemy powiedzieć to zdanie na dwa sposoby. Czyli możemy powiedzieć It is said that the witch haunts the village. Czyli mówi się, że tak po prostu trochę tak jak mówimy po polsku. B też jest poprawne, bo możemy zacząć od podmiotu. The witch is said to haunt the village. Both are correct. Well done, everyone. Good job. Next one. Ona została oskarżona o czary. She accused of witchcraft. She accused by witchcraft. Or she was accused of witchcraft. Czary, witchcraft. Right? Bardzo ładne słowo, które się składa z dwóch słów. Witch, wiedźma i craft, czyli jakieś rzemiosło. Witchcraft. Okay, so Monika, Patrycja i Paf. Well done. She was accused of witchcraft. Isabella, Andrzej, well done. Of course, very easy. Być osądzonym o coś, być posądzonym o coś, być oskarżonym o coś. She was accused. To be accused of. Pamiętajmy o of, bo to jest bardzo ważne. Okay, next one. Tytuł filmu The Haunting of Emily Rose. To po polsku. Emily Rose nawiedza. Nawiedzenie Emily Rose. Nawiedzona Emily Rose. What do you think? I'm not really sure if this is the proper translation that we have in Poland, but if you wanted to translate that, what would it be? Paf, Isabella, any more for any more. Marzena, okay, very good. Yes, Monika, well done. Nawiedzenie lub opętanie. Emily Rose. Haunting to w tym przypadku the haunting of someone to jest nawiedzenie lub opętanie kogoś. Oczywiście można na przykład wyobrazić sobie sytuację, gdzie możemy używać haunting jako czasownika, czyli możemy powiedzieć I am haunting, he is haunting, she was haunting. Też możemy tak powiedzieć, ale wtedy oznacza to co innego. Oznacza to, że coś mnie teraz nawiedza, albo ja nawiedzam teraz kogoś, tak? I tak dalej. Więc w ten sposób można, ale tutaj, jeżeli mamy haunting of, będzie oznaczało nawiedzenie, opętanie kogoś. Jest taki film The Haunting of Emily Rose, very scary, true story too. So if you want to watch it, I recommend it if you like movies like that. To jest duch królowej. This is the ghost of the queen. This is the queen's ghost. Both are correct. Which one do you think is correct
here. Od razu przypomnę, żeby dać serducho, jak jeszcze nie daliście, lub kciuk w górę, lub uśmiech, lub jakąś fajną, pozytywną reakcję, jeżeli Wam się ten live podoba i jesteście tutaj z przyjemnością i uważacie, że fajna jest to lekcja. Dziękuję z góry, super. Isabella says that she's seen the movie. Okay, so someone actually have seen the movie. I have seen. I went to the cinema to watch it. I think it's really scary. Okay, yes, of course. C is correct. Both are correct. Very good, guys. So this is the ghost of the queen. Lub this is the queen's ghost. Obydwa zdania są poprawne. Czyli opcja C była tutaj prawidłowa. Very nice job, you guys. Very nice job. I am very, very proud of you. Really good. You remembered a lot. It wasn't a difficult lesson, I think. Moi drodzy, przypominam Wam tak, że ostatni tydzień na Bootcamp można się zapisać teraz. To jest naprawdę ostatni dzwonek. Mamy, jeżeli nie jesteście zainteresowani bootcampem, to są dostępne lekcje 1 na 1 raz w tygodniu. 5 lub 10 lekcji w pakietach. Jest taka możliwość. Nasi trenerzy mają być może trochę bardziej ograniczone godziny w ciągu listopada, ale nadal są nauczyciele, którzy nie biorą udziału na przykład w bootcampie, więc mogą spokojnie Was uczyć o każdej porze, którą sobie tam wybierzecie. Jeżeli chcecie popracować nad konwersacją, chcecie się pouczyć, chcecie poprawić płynność, to cały czas jesteśmy do Waszej dyspozycji. Przypominam również o webinarze, który jest 2 o 20. Jeżeli nie możecie przystąpić, nic nie szkodzi. Oczywiście, jak zawsze, dostępne nagrania będziemy mówić o tym, jak wyrobić sobie płynność i będziemy mówić sobie o nauce, o tym, jak w końcu zacząć mówić po angielsku. Myślę, że jeżeli brakuje Wam motywacji, inspiracji, to warto przyjść na ten live, gdzie będziemy sobie właśnie mówić bardziej o teoretycznej nauce i trochę bardziej o tym, dlaczego biegłość inspiracja i motywacja to tak trochę jak karton mleka. Będziemy sobie na ten temat dyskutować. Dobra, więc zostawiam Wam oczywiście link w naszym komentarzu. Are you off tomorrow? Are you going to be at home tomorrow? What are you doing for the 1st of November, I wonder? If you're spending time with family, if this is a holiday that you celebrate traditionally, so you go to the cemetery, you go to the church, or in your case it's not necessary, so you stay at home or go somewhere, maybe spend time with your close ones, or just relax. Let me know. I am going to be off tomorrow, so I am not really working, but I'm not really sure what I'm gonna do. The weather is not great, so who knows? I am not really sure. Maybe some nice food and some walks around the city. I don't know. It's hard to say with this weather. It's been very on and off here. Marzena says, I'm going to go to the cemetery to meet ghosts. I hope you will not meet any ghosts, Marzena. I hope that you will not. When I am in Poland, my grandparents are long gone now. So my parents and I and my sister used to go to the cemetery. Now my parents go to the cemetery, so we usually did a lot of traditional things. Very cold in Poland, in Łeba, where I come from. The cemetery is on a hill, and basically the wind and the rain, it's just not nice at all. I did not like going there.
but you know, it's kind of a tradition, so you have to go. And my parents wanted me to go, so I did. And yeah, not very nice to spend time outside on the 1st of November. I spend time at home. I cannot go anywhere. Okay, well, I hope that you can at least watch something nice or read something nice, or you know, spend a nice time at home too. You know, sometimes it is like it is. Dobrze, moi drodzy, to już będziemy kończyć. W następnym tygodniu jeszcze nie wiem, czy będziemy mieli śniadanie, dlatego że ja w 6 w niedzielę wieczorem prowadzę webinar dla bootcamperów i tak się zastanawiam, czy się wyrobię z przygotowaniem wszystkiego i być może się nie wyrobię na nasze śniadanie, więc być może śniadania nie będzie, ale o tym jeszcze będę informować przez newsletter i jakby nie było, no to się będziemy widzieć za 2 tygodnie. Marzena, yes, we love traditions. I'm not really sure. It's good national, I'm not sure, maybe it's good national habit. Is that what you want to say? I'm not really sure. I don't think Vincent is a good, convinced is a good national habit. You know, traditions are important for nations, for countries. Some traditions are good, some not. Here, you know, it's because it's connected to the church, so yeah, I am not a big fan of that tradition, actually, to be honest. We could only meet and talk only. Hope you will be here next Monday, even with something short. We'll see if I can actually get something done, you know, because the webinar for the bootcampers is very late and I'm gonna be very tired. And wiecie, prowadzenie webinaru to tak się wydaje, ale to jest naprawdę tak samo jak śniadań, to jest trochę wysiłku trzeba w to włożyć i akurat dla bootcamperów w niedzielę mamy dosyć późno ten webinar i pewnie mi dosyć długo zajmie, żeby go przeprowadzić, więc nie wiem, czy będę w stanie w ogóle, wiecie, to już nawet nie chodzi o przygotowanie, tylko po prostu o to, czy będę miała siły na to. Jeżeli nie, no to się nie spotkamy, ale w środę wpadnijcie na webinar. Przyjdźcie na webinar, posłuchać, pogadać. I jak macie czas, oczywiście 2 o 20. I to będzie długi webinar, już zaznaczam, bo dużo mam tego do powiedzenia. It's occasion to meet alive members of family too. Yes, that's true, yeah. A lot of families come together because they have parents, grandparents on a cemetery, so they come and visit the person who lives in that place, and people will meet at the cemetery. So in Weba, for example, you know, people know each other. It's a small town, but sometimes you don't see people for a very long time because they live abroad, for example. So the 1st of November, where everyone goes to the cemetery, it's occasion, it's an opportunity to meet other people from the town, not only your family, but also some friends who you haven't seen for a long time. So in that case, it's nice, I think. But you know, for me, it was always so cold and not very nice to go. We understand. Good day and see you soon. Okay, thank you very much. I'm glad that you understand that, and I am glad that we will meet each other. Don't worry, we'll meet each other. Okay, guys. So, for those of you who are celebrating Halloween, happy Halloween. For those who don't and celebrate in a different way, have a very good day. You know, I hope that you enjoy it, and see you next time, maybe next week, maybe in 2 weeks. I'll let you know. Thank you so much. Have a good day. Bye bye.